Witam serdecznie w dzisiejszym popołudniowym odcinku. Za czym teraz idzie DAX? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, która startuje już za kilka dni, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Za czym teraz idzie DAX? Za czym teraz idzie giełda? Znalazłem bardzo ciekawy artykuł, który pokazuje, za czym teraz podąża giełda papierów wartościowych. Na co teraz giełda papierów wartościowych zwraca szczególną uwagę? Ponieważ widzimy mocne spadki, tutaj rynek zaczyna się obawiać tego, co się może wydarzyć. Obserwujemy łamanie ważnych wsparć na indeksie S&P. Indeks S&P jest kluczowy, ponieważ on w ostatnich dniach, właśnie podczas wczorajszej sesji, złamał te kluczowe wsparcie 4200 punktów. Jak widzimy na wykresie, ono ma duże znaczenie i jeżeli rynek zaczyna pokonywać takie ważne wsparcie, to oznacza, że inwestorzy naprawdę obawiają się, że będziemy wkrótce świadkami pogłębienia tendencji spadkowej i ewidentnie coś się rynkowi dzieje, rynek się czegoś boi. I czego się boi? Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ciekawy wykres, który pokazuje, jak właśnie także podczas wczorajszej sesji doszło do wybicia ceny gazu. Nawet tego gazu naturalnego w Stanach Zjednoczonych doszło do pokonania ostatnich maksimów. Nie ma mowy o grze na podwójny szczyt, chociaż oczywiście zawsze taka gra może się rozpocząć, ale ewidentnie rynek nie chce tego zrobić. Przebijamy ten poziom i prawdopodobnie cena gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, w Europie, zwłaszcza w Europie, zacznie kontynuować tendencję wzrostową. I znalazłem ciekawy artykuł, który ściśle powiązywał zachowanie ceny gazu z zachowaniem indeksu DAX. I to właśnie indeks DAX i jego zachowanie ma być głównym powodem tego, że indeksy giełdowe, zwłaszcza w Europie, zaczynają tak mocno spadać. I ten wykres korelacji, który jest widoczny poniżej, on ma bardzo dobitnie pokazywać, że to właśnie teraz powiększa się ta ujemna korelacja między zachowaniem gazu a zachowaniem indeksu giełdowego DAX. Innymi słowy, jeżeli cena gazu rośnie, im bardziej rośnie, tym bardziej ma to negatywny wpływ na indeksy giełdowe, spychając je niżej. I to ma być ten główny powód, dlaczego teraz indeksy giełdowe tak wyraźnie spadają. Czy rzeczywiście tak się stanie? Wytłumaczenie fundamentalne tego jest oczywiste, ze względu na to, że rynek boi się, że rosnące dalej węglowodory będą znowu podwyższały oczekiwania inflacyjne, a podwyższane oczekiwania inflacyjne oczywiście będą się wiązały z tym, że wzrośnie oczekiwanie na dalsze podwyżki stóp procentowych, a dalsze podwyżki stóp procentowych oczywiście będą zachęcały do tego, żeby sprzedawać akcje z powodu tego, że ta stopa dyskontowa, która jest niezwykle istotna na przykład w modelach dochodowych, ona powoduje, że są wyraźnie obniżane te wyceny, stąd też giełdy papierów wartościowych spadają. Czy to powiązanie, czy ta korelacja jest właściwa, zobaczymy. I to jeszcze dodatkowo podkreśla, że w chwili obecnej ewidentnie węglowodory działają jako tak zwany wskaźnik wyprzedzający to, co się może wydarzyć w oczekiwaniach inflacyjnych. Jest to taki wskaźnik wyprzedzający tego, co się może dziać na inflacji. I jeszcze raz to pokazuje, że te niezwykle ważne oczekiwania inflacyjne i że rynek przywiązuje do nich dużą wagę. Oczywiście traktuje inflację jako charakter, że ta inflacja w skali całego globu ma charakter zewnętrzny, jest podażowa i oczywiście jest importowana. Czy rzeczywiście tak się stanie? Zobaczymy. Pamiętajmy, że teraz indeksy giełdowe dyskontują to, co się ma wydarzyć w światowej gospodarce, zwłaszcza w tych gospodarkach wysoko rozwiniętych, mniej więcej za 6-9 miesięcy, czyli jest to pierwszy kwartał 2023 roku. Czy rzeczywiście tak się stanie? Zobaczymy. Warto zwrócić uwagę cały czas na te węglowodory, które pchają indeksy giełdowe do góry i nawet warszawski parkiet teraz z tego powodu cierpi. Obserwujemy wycofywanie się tutaj inwestorów z rynków emerging markets. Taki wskaźnik, który także znalazłem, pokazuje, że pomimo tego, że indeksy giełdowe w Azji spadają, to inwestorzy netto jednak wykorzystują je do podkupywania i to może być pewnego rodzaju dobra informacja dla tych wszystkich, którzy liczą na to, że indeksy giełdowe emerging markets spróbują rosnąć, ale raczej w dłuższym terminie i te spadki teraz są wykorzystywane do tego, żeby akumulować te akcje, a nie żeby je sprzedawać. No i dzisiaj oczywiście niezwykle istotne są także te dane o wskaźnikach PMI za sierpień.
dane pokazały już teraz, które poznaliśmy dla Europy, ponieważ nagrywam ten materiał i nie znamy jeszcze wskaźników PMI dla Stanów Zjednoczonych i te dane pokazują, widzimy w tle, że gospodarka mniej więcej zachowuje się tak, jak zachowywały się oczekiwania, czyli widzimy oczekiwania na spowolnienie gospodarcze, ale oczywiście skala jest niewiadoma. Wiele będzie zależało od tego, co się będzie działo właśnie na tych węglowodorach, czyli na ropie naftowej, na gazie ziemnym, ale na co jeszcze należy zwrócić uwagę, że to są dane miękkie, tak? Czyli to są dane pochodzące z ankiet, to nie są twarde dane, które wynikają z tego, co się naprawdę dzieje w fabrykach i w usługach. Należy jednak traktować je z dużą uwagą, ponieważ świat traktuje je z dużą uwagą, przywiązuje do nich, koncentruje się na nich w ocenie tego, co się może wydarzyć w gospodarkach. Więc dane makroekonomiczne będziemy dzisiaj porównywać ze sobą, zobaczymy, które są gorsze, czy te dla Stanów, czy te dla Europy. No natomiast te dane z Wielkiej Brytanii cały czas utrzymują się nad poziomem 50 punktów, a to daje perspektywę ku temu, żeby wierzyć, że jednak wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii cały czas ma miejsce. No i tutaj brytyjska waluta powinna na to zareagować, ale na razie ewidentnie na to nie chce zareagować. I obserwujemy teraz zachowanie rynkowych stóp procentowych. Amerykańskie obligacje cały czas są powyżej 3% na rentowności, niemieckie bundy cały czas rosną, a polskie obligacje także dzisiaj są wyraźnie sprzedawane już bardzo mocno, odbijamy, rośniemy powyżej poziomu 6%, a to jest sygnał do tego, żeby wieścić, że wkrótce dojdzie do pewnego rodzaju nawet dalszych prób potencjalnego wzrostu stóp procentowych w naszym kraju. No i oczywiście Rada Polityki Pieniężnej za kilka tygodni będzie musiała wyważyć, czy ważne są te dane o PKB, które sugerują mocne chłodzenie polskiej gospodarki, czy też to, co się teraz dzieje na rynkowych stopach procentowych, gdzie oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w naszym kraju bardzo wyraźnie rosną. I oczywiście patrzymy na zachowanie złotego, który traci cały czas z powodu tego, że euro-dolar wyraźnie cały czas spada, złoty traci na wartości. No i oczywiście dolar-złoty przekroczył poziom euro do złotego i dolar-złoty wkrótce prawdopodobnie będzie znowu testował górne ograniczenie tego kilkuletniego kanału wzrostowego, a ostatnie maksima sprzed paru tygodni dokładnie potwierdziły, że istnienie tego kanału ma duże znaczenie. Co się dalej stanie, to jest bardzo ciekawe, natomiast dzisiejsze zachowanie giełdy papierów wartościowych, pomimo tego, że nastroje są słabe, moim zdaniem zaczyna imponować, ponieważ obrona tych wsparć daje potencjał ku temu, żeby wierzyć w dalsze, przynajmniej walkę na tych poziomach o to, co się może dalej wydarzyć. Euro-dolar oczywiście walczy bardzo usilnie o to, żeby ostatecznie złamać albo odbić od tego dolnego ograniczenia 8-letniego kanału spadkowego, który widzimy na wykresie. Przypominam, że rejony parytetu są niezwykle istotne, naprawdę mają ogromne znaczenie, więc gdyby się okazało, że cały czas tutaj euro-dolar spada, byłaby to bardzo, bardzo negatywna informacja. Na rynku walutowym przygotowania trwają pod Jackson Hole. Jackson Hole to jest spotkanie bankierów centralnych. Spotkanie zaczyna się w ten weekend, więc będzie miało duże znaczenie i ewidentnie rynek pozycjonuje się także pod to, co się ma wtedy wydarzyć. A na rynku surowcowym warto także obserwować zachowanie miedzi. Moim zdaniem to jest na razie jedyny rynek surowcowy, który nie potwierdza tych negatywnych sygnałów dla ryzyka i jeżeli miedź będzie się dalej koncentrowała na tym, żeby utrzymywać te poziomy, które teraz są obserwowane, to może popyt wykorzystać to, że nie wszystkie surowce sygnalizują risk off na giełdach papierów wartościowych. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę i oczywiście Bitcoina także obserwujmy, ponieważ Bitcoin jest cały czas bardzo stabilny i nie wiadomo, w którą stronę on dalej ruszy. Jeżeli zostanie pokonywane wsparcie $20,000, to oczywiście sytuacja techniczna będzie zachęcała do kontynuacji ruchu w dół także na rynkach takich jak indeksy giełdowe. Natomiast jeżeli wrócimy nad poziom $23,000, to w takiej sytuacji scenariusze prowzrostowe będą faworyzowane na rynkach takich jak giełdy papierów wartościowych i w ogóle rynek ryzyka, więc moim zdaniem warto przynajmniej monitorować zachowanie tej kryptowaluty, która jest także niezwykle istotna. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Każda kolejna godzina i dzień przybliża nas do spotkania Jackson Hole, to jest niezwykle interesujące i będziemy dzisiaj oczywiście obserwować, czy dane o wskaźnikach PMI dla Stanów Zjednoczonych potwierdzają to, co się dzieje w Europie i
która gospodarka jest lepsza, ta na starym kontynencie czy ta w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, która startuje już za kilka dni, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia, w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę wspaniałego, pięknego dnia i widzimy się, słyszymy jutro o poranku. Pozdrawiam.